Tegoroczna edycja Muzealnego Think Tanku odbywa się wokół tematu muzea i sąsiedztwo, a realizujemy ją we współpracy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Więc jest to wyjątkowa edycja, bo w partnerstwie, ale też wyjątkowa z innych powodów. Edycję rozpoczynaliśmy i skończyliśmy w czasie pandemii, w czasie, kiedy wiele tematów, wiele wątków związanych nie tylko z aktywnością muzealną, ale również z funkcjonowaniem społeczeństwa trzeba było przedefiniować, zredefiniować, zastanowić się na nowo, postawić sobie nowe pytania. I wokół tych tematów spotykaliśmy się wraz z uczestniczkami Muzealnego Think Tanku z całej Polski. Zastanawialiśmy się, co to właściwie znaczy sąsiedztwo dla muzeów, w jaki sposób zapraszamy naszych sąsiadów, sąsiadki do współpracy, w jaki sposób sąsiedztwo ma wpływ na program naszych instytucji, czy rzeczywiście nasze sąsiedztwo włączamy do naszych działań, aktywności muzealnych, w jaki sposób można to robić lepiej. Zastanawialiśmy się też nad tym, w jaki sposób umiejscowienie tematu sąsiedztwa w strukturach muzeów wpływa na to, w jaki sposób ta tematyka przejawia się w działalności programowej. Muzea i sąsiedztwo to nie jest temat oczywisty, chociaż każde muzeum ma jakieś otoczenie. Coś się dzieje za rogiem, za płotem, przy sąsiedniej ulicy. Rzadko jednak zastanawiamy się, czy ma to wpływ na to, jak postrzegamy to czy inne muzeum, co możemy w nim robić, z kim się spotykać. Tegoroczny Muzealny Think Tank był dedykowany tej refleksji. Czy jest ona dla nas ważna? A jeśli tak, to z jakich powodów? Dlaczego chcemy zajmować się tym, co nie jest tylko i wyłącznie w muzeum, ale też tym, co jest wokół niego? Mam nadzieję, że udało nam się znaleźć parę cennych, ważnych odpowiedzi, by muzeum rozwijało się jako miejsce dla różnych wspólnot, również tych, które mieszkają obok. To, co tutaj na Think Tanku usłyszałam, też inspiruje mnie do tego, aby badać ten temat, czyli nie tylko działać z sąsiadami, organizować warsztaty, spotkania i najróżniejsze lokalne sytuacje, ale też badać to sąsiedztwo, przyglądać mu się, bo myślę, że muzea mają tutaj bardzo ciekawe zadanie do spełnienia. No i też gdzieś ta lokalność bardzo zależy mi, aby funkcjonowała w takiej naszej narracji dotyczącej oferty edukacyjnej. Znaczy, zwracamy się do wszystkich oczywiście i staramy się odpowiedzieć na potrzeby bardzo różnorodnych odbiorców, ale chcemy, żeby sąsiedzi pojawiali się w naszych komunikatach i żebyśmy do nich specjalnie kierowali nasze działania. Zastanawialiśmy się też nad tym, w jaki sposób właśnie pandemia, doświadczenia ostatnich miesięcy przebudowują, czy mogą przebudować nasze myślenie o tym, kto jest naszym sąsiadem, kto jest naszą sąsiadką, w jaki sposób możemy budować tę wspólnotę, w jaki sposób możemy redefiniować społeczność lokalną. Szczególnie teraz, w tym okresie, kiedy jest okres pandemiczny, to sąsiedzi okazali się tymi, którzy potrafili przynieść zakupy w trakcie kwarantanny, pomóc osobom starszym dostarczyć zakupy i instytucje kultury zaczęły też częściowo na siebie oddolnie przejmować właśnie te działania koordynujące sąsiadów, wspierające sąsiadów w szyciu maseczek, w rozdzielaniu tych środków ochrony osobistej, ale też w komunikacji tego, co i jak robić. Ta dobra społeczność, dobra zbudowana więź z tymi sąsiadami w sytuacji kryzysowej może naprawdę bardzo mocno pomóc i przysłużyć się zarówno instytucji muzealnej, kulturalnej, jak i tej społeczności. Zaprosiliśmy uczestników i uczestniczki Muzealnego Think Tanku nie tylko do dyskusji, do warsztatów, do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące nas pytania, ale zaprosiliśmy także na wystawę Tumuranów, wokół której budowany był również program tej edycji, ale nie tylko, ponieważ zaprosiliśmy również na Dzień Sąsiedzki, który zorganizowaliśmy, zapraszając naszych sąsiadów, sąsiadki z Muranowa. Uczestnicy Muzealnego Think Tanku mieli szansę przyjrzeć się m.in. koncertowi chóru Polin, mantra dla Muranowa, przepięknej kompozycji rozpisanej na budynek Muzeum Polin, której autorem jest Wojciech Blecharz, ale także mieli szansę uczestniczyć w terenowych grach rodzinnych, w dyskusji osiedlowego klubu dyskusyjnego. Tegoroczna edycja Muzealnego Think Tanku już za nami. Nie zapomnijmy o tym,
to czeka być może gdzieś po sąsiedzku, na kontakt, na sygnał, że jednak te spotkania, te bezpośrednie spotkania są kluczem do naszego sąsiedztwa.